Cześć! Omówię 10 najciekawszych nowości w Macrosolid z pierwszego kwartału 2021. W naszej nakładce na plik przenośny w Macrze MyPackandGo dodaliśmy możliwość hurtowego zaznaczania i odznaczania. Pod przyciskiem masz możliwość odznaczania i zaznaczania komponentów znajdujących się w folderze drzewa Feature Manager, części znormalizowanej oraz handlowej. Wybierz kolumnę lub kliknij na nagłówek kolumny w tabeli, a następnie wpisz szukaną frazę. Kliknij odznacz lub zaznacz. Rename Document. Nowe makro umożliwiające hurtową zmianę nazw plików bezpośrednio z aktywnego dokumentu oraz nazwy folderów listy elementów ciętych. W aktualnej wersji tego makra nowa nazwa dla pliku brana jest z właściwości numer, natomiast nazwy folderów elementów ciętych z ich właściwości nazwa. Dodaliśmy automatyczną klasyfikację plików z Toolboxa do komponentów znormalizowanych. Nie tak jak do tej pory na podstawie analizy ścieżki do pliku, a na podstawie specjalnej flagi. To właśnie dzięki takiej fladze w drzewie Feature Manager SolidWorksa widzisz ikonę śruby. A zatem jeżeli plik pochodzi z Toolboxa, to będzie widziany przez Macrosolid zawsze jako komponent znormalizowany. Dodaliśmy również możliwość identyfikacji komponentu po właściwości. Zdefiniuj w ustawieniach Macrosolid nazwę właściwości oraz wartość, po której program, niezależnie od głównych założeń, będzie klasyfikował komponenty. Do oznaczania i usuwania flagi, dzięki której w drzewie Feature Manager SolidWorksa widzisz ikonę śruby, służy narzędzie SLD Set Dock Prop Exe, jednak aby ułatwić i to zadanie, od wersji V10 60.0 Macrosolid masz dodatkowe dwie funkcjonalności działające z poziomu tabeli BOM. W DRW do PDF DXF oraz DXF dodaliśmy możliwość podpięcia pliku mapy. Nie musisz już nic zmieniać w ustawieniach eksportu SolidWorksa przed uruchomieniem naszych generatorów. Podepnij mapę w ustawieniach makr, aby poszczególne elementy DXF-a zapisywały się w odpowiedniej warstwie i w odpowiednim kolorze. Quick Properties to Macro Properties z możliwością szybkiej konfiguracji z poziomu zakładki BOM, ale z ograniczeniem do 7 właściwości. Panel Quick Properties rozbudowaliśmy o możliwość przełączania się pomiędzy 20 ustawieniami. Quick Properties to od najnowszej wersji również możliwość definiowania właściwości bezpośrednio z tabeli BOM po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na komórkę. Convert to Sheet Metal Part to nowa funkcjonalność przeznaczona do hurtowego konwertowania importowanej bryły na blachę, na model posiadający operację rozłożenia. Przed dodaniem operacji do konwertowania pobierana jest grubość blachy oraz promień gięcia z właściwości. W kolejności grubość materiału, material thickness, thickness, grubość, promień gięcia. Jeżeli nie ma wartości we właściwościach, wówczas grubość blachy wprowadzana jest przez konstruktora, a promień gięcia przyjmowany jest taki jak grubość blachy. Funkcjonalność obsługuje na razie tylko pliki jednobryłowe. W Save As dodaliśmy możliwość zapisu do PDF i DXF rysunków tworzonych przez makro z wybranego szablonu DRW.dot. Na rysunek dodawany jest jeden widok w określonym stylu wyświetlania, wycentrowany i dopasowany wymiarowo do rozmiaru arkusza przy uwzględnieniu założonego marginesu. Pod generowanie DXF-ów możesz podpiąć plik mapowania, a dla PDF-ów zdecydować o tym, czy zapisać dokument w kolorze, czy nie. MyPackandGo 4 to kopiowanie plików wygenerowanych przez Macrosolid do wskazanej lokalizacji.
Funkcjonalność szuka plików zgodnie z ustawieniami makr przypisanych jako domyślne dla aktywnego widoku, a następnie kopiuje je do wskazanego folderu. Możliwe jest określenie, które formaty mają być kopiowane oraz czy pliki mają być spakowane do zipa. W przypadku zdefiniowania na stałe folderu kopiowania w opcjach ustawień domyślnych, podczas uruchamiania makro nie będzie pytało o wskazanie docelowego miejsca zapisu, a każdorazowo będzie tworzyło podfolder z nazwą aktywnego złożenia, ewentualnie podfoldery i tam kopiowało pliki. Dopracowaliśmy i rozbudowaliśmy funkcjonalność, która uruchamia sekwencję makr z wcześniej zdefiniowanych ustawień tzw. jednym kliknięciem. Na szczególną uwagę zasługuje nowo powstała wersja minimalistyczna Combo, realizująca podstawowe zadania MacroSolid. To jest generowanie plików PDF, DXF, STEP, a następnie zbieranie i wysyłanie kopii na produkcję. Podczas uruchamiania mini-combo okno z ustawieniami pojawi się każdorazowo, dzięki czemu możesz zdecydować, które zadania chcesz wywołać jednym przebiegiem. Michał Karpiuk, ADK Solid.